Byliśmy, a wy w którym kraju byliście? Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia z Kolumbii. Jesteśmy w takiej niewielkiej miejscowości Leticia, w środku amazońskiej dżungli. No i dzisiaj mamy plan taki zrobić, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Każdy ma jakieś podróżnicze marzenia, mniejsze, większe. Jedni chcą polatać balonem, drudzy skoczyć ze spadochronem. A u nas takie lekkie, małe marzenie jest, żeby w Ameryce Południowej zwiedzić 3 kraje jednego dnia. I postanowiliśmy, że dzisiaj w Kolumbii zjemy śniadanie, obiad zjemy w Peru, a na kolację i caipirinę Do Brazylii. tak, więc taki plan, więc już widzę tutaj lokalną restaurację przede mną. Pora obiadowa, wychodzimy dzisiaj trochę później, ale uznajmy, że to jest śniadanie. Tak wygląda ta lokalna restauracja. Nawet stolika nie ma wolnego z tego, co widzę. Na takim skrzyżowaniu to jest tutaj. Motorami popularne, bardzo popularne tutaj jeżdżą, patrzcie. Nawet w taki sposób. Trochę jak w Tajlandii. Jest już nasza zupa i tak wygląda zupa. Oczywiście tutaj nam Państwo pozwolili się dosiąść, bo stolików nie ma wolnych, także bierzemy się za jedzenie zupy, czyli oficjalnie zaczynamy śniadanie w Kolumbii. Tak wygląda nasze drugie danie. Ja mam wołowinę, jest fasola, ryż, banan, tutaj nawet jakaś surówka. Marika ma soczewicę zamiast fasoli i kurczak, pierś z kurczaka, tak? Tak. Dobra, smacznego jeszcze raz. Smacznego. Jak smakowało? Ależ to było dobre, naprawdę. Bardzo dobre. I za dyszkę, czyli za jakieś 9 zł, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. To była ta zupa taka sancochi, no nie do końca, bo jak sancochi włożycie łychę, to prawie stoi jak u nas grochówka, a ta była taka... Połowa tego. Tak, ale taka tańsza wersja. nasza jedna z ulubionych zup tutaj tak samo smakowała podobnie jak krupnik. No i drugie duszony kurczak, akurat poprosiłam o piersi, jeszcze była, więc ja jestem zadowolona. Ja z wołowinki tak samo, także rewelka. I co też dla mnie jest miłym zaskoczeniem, że te ceny tutaj są aż tak niskie, bo myślałem, że w dżungli to te ceny na przykład za obiad będą wyższe, a tutaj 10 tysięcy to my powiedzmy w takiej Kolumbii nie dżungli, tylko tam wyżej nie daliśmy nigdy. Najmniej z tego, co ja kojarzę, to było 13 tysięcy. Tak, a tutaj 9 zł, bardzo niska cena. A jeszcze jedna taka ciekawostka dzisiaj, bo chciałem kawę zrobić w hotelu i pani mówi, że nie ma gazu, a ja się pytam tak z ciekawości, bo kiedyś u mnie jeszcze jak nie był gaz podłączony, no to zawsze się na wsi kupowało butle z gazem. I nie wiem, ile butla z gazem teraz kosztuje w Polsce, możecie dać znać. Tutaj kosztuje 130 tysięcy, czyli 118 zł. Wydaje mi się, że dużo. Nie wiem, w porównaniu do Polski i jeszcze swoim takim łamanym hiszpańskim ja do pani Quanto dia i pokazuję na tą butlę. Chodziło mi, ile taką butlę pani ma, a pani powiedziała, że wystarcza jej na 3 miesiące, więc musi pani bardzo mało używać. Ona ma też taką dosyć małą kuchenkę na 2 palniki w sumie i tylko odkręca gaz, bo te palniki nie działają. No to myślę, że też niedużo gotuje. Jak tutaj ma obiad za 10 tysiaków, no to myślę, że taniej to wychodzi niż tą butlę z gazem i wszystkie zakupy tutaj zrobić. A to co? Kolumbia! Patrzcie, jak tutaj wożą łódkę, jakaś straż graniczna pewnie. Fajnie to wygląda. Poszliśmy robić zdjęcia, Mari mówi, idę pod napis Leticia, ale tak zaczęło padać ostro, że ja się schowałem, Mari tam stoi. Dawaj! Kałuża! Kałuża już. Mari chowa jeszcze mikrofon, żeby nie zalało. Słońce świeci, a deszcz pada. Patrzcie, tam takie szare chmury nadeszły. No to poczekamy chwilę, bo mieliśmy się wybrać gdzieś dzisiaj. Jak wiecie, tutaj są 3 granice, Tres Fronteras to się nazywa, więc musimy wymienić pieniądze, bo w każdym kraju płaci się inną walutą. Nie ma tak jak euro jest w Europie i jedziecie sobie powiedzmy Luksemburg, Niemcy i Holandia i płacicie jedną walutą, tylko tutaj trzeba operować innymi walutami. Aczkolwiek wszędzie gdzieś tam jak się w restauracjach oni podają rachunki w różnych walutach, tylko wiadomo, że to wychodzi kurs źle. No, także lepiej wymienić. Byliśmy w 2 kantorach, ale słaby mieli przelicznik z euro na sole i na te cukry w ogóle chcieliśmy powymieniać, więc znaleźliśmy bankomat po drugiej stronie w Brazylii, który daje pieniądze za darmo, znaczy bez prowizji. Bez prowizji. Tak, bo kiedyś byliśmy w Brazylii, wybieraliśmy bez prowizji, więc najlepiej będzie nam wybrać pieniądze właśnie po stronie brazylijskiej. Trochę nam się plany zmieniły, bo mieliśmy jechać najpierw do Peru, ale idziemy teraz na brazylijską stronę właśnie tutaj, wybierzemy pieniądze i wiecie o co chodzi, fajnie, bo nie trzeba płacić tam 20-25 zł prowizji przy wybieraniu powiedzmy małej kwoty, a tutaj wybierzemy sobie, mam nadzieję, za darmożkę. I jest bank brazylijski, jak dobrze pamiętamy, to w tym wybieraliśmy właśnie bez prowizji. Pieniądze za darmo to wiecie. Chcielibyśmy, ale nie, no po prostu nie ma prowizji. Jest, bierzemy 300 rielsów. Idziemy miacho.
I pięknie, mamy kasę, idziemy teraz z powrotem na stronę Kolumbii, żeby przepłynąć do Peru. Peru, Santa Rosa to taka mała wioska, tam za wiele się nie dzieje, więc postanowiliśmy, o jak słońce Tak. świeci, chodź Mari trochę w cień, Ale- postanowiliśmy tak, że No. ja dokończę, pozwól moja droga, postanowiliśmy, że wracamy właśnie do Kolumbii, płyniemy do Peru, tam się pokręcimy trochę, jakieś piwo, może coś zjemy i wracamy do Brazylii, bo w Brazylii to się dużo dzieje, jest samba, wiecie, imprezki wszędzie, więc wieczorem lepiej być w Brazylii. No ale zanim to zrobimy, to jeszcze musimy wymienić pieniądze, bo Teraz je wracamy na musimy gry. wymienić na sole. Ale, tak jak wspomnieliśmy, bankomat przeliczył bardzo dobrze, także nie pobrał od nas żadnej dodatkowej opłaty za wybranie z tego bankomatu. Także polecamy tutaj przyjść, to jest dosłownie 6 minut na piechotę. Jak macie jakieś karty właśnie takie międzynarodowe, które nie pobierają takich prowizji wasz bank, no to śmiało ciśnijcie do Brazylii i wybierajcie pieniądze bez prowizji. W Brazylii butla z gazem wychodzi 97 zł. Widzicie tutaj 145 rielsów, a jesteśmy dosłownie 200 metrów od granicy. Wymieniamy teraz brazylijskie rielsy na sole peruwiańskie i jedziemy do Peru, a raczej wpłyniemy. I tutaj kilka słów należy powiedzieć też o Leticji. Leticia teraz jest w Kolumbii, ale kiedyś tak nie było. Tutaj to miejsce i tutaj kiedyś był założony port, ale port nie był założony przez Kolumbijczyków. Tutaj Kolumbijczyków nie było. Ten port był w 1867 roku założony przez Peruwiańczyków i te tereny należały do Peru. I w 1922 roku Kolumbijczycy z Peruwiańczykami podpisali traktat, że te tereny zaczęły należeć do Kolumbii. I Kolumbia w taki sposób uzyskała dostęp do rzeki Amazonka, bo tutaj jest Kolumbia, jest Brazylia i na dole po drugiej stronie Amazonki jest Peru. A ja podpytałam, ile tutaj kosztują paznokcie, bo w mieście to już wiem ile. Ostatnio płaciłam jakieś 60 i słuchajcie, tutaj też 60, także zdziwiłam się, że ta cena jest taka sama, a 60 000 to jest jakieś 55 zł. A za stopy nawet jeszcze 10 zł taniej. I mówię tu oczywiście o cenie hybrydy, oj piesku, czyli o semi-permanente. Ja miałam z tym problem, jak to wytłumaczyć, co to jest hybryda ta polska, ale pamiętajcie, to jest semi-permanente. Oczywiście po drodze jak idziemy, te domy wyglądają już trochę inaczej. Z drewna jest sporo domów, są jakieś sklepiki, małe biznesy. W tym miejscu płynie taka rzeczka Smródka, nawet czuć, że to Smródka, bananowca, ale to nie o tym, patrzcie. Tam są takie, kurczę, szałasy, dajcie mi zejść trochę niżej. Szałasy, można by powiedzieć dom i z tyłu, patrzcie, zrobione, widzicie? Tam też ludzie mieszkają. No bardzo skromnie. I tam dalej tak samo, widzicie? Co kto znajdzie, z czego zbije sobie chatkę, to ma. Trochę się zakręciliśmy, bo mapa pokazuje tutaj wejście zamknięte, tutaj zamknięte, ale pan nas woła, że tutaj chyba. Ale dziwne, żeby było zamknięte normalnie dla wszystkich. Buenas? A, no zobaczymy, co nam pan powie. Pan nam wytłumaczył, że też nie tu, bo dziwne, no przecież zamknięte nie może być, musi być jakiś dostęp do tego portu, więc idziemy dalej prosto. Patrzcie na te ananasy. Takich u nas w Polsce raczej nie spotkacie. Zobaczcie, jaki kształt. Wezmę jakiegoś sobie tak, ten jest bardziej dostępny. Patrzcie. Zupełnie inne. Tamte są bardziej owalne, a tutaj ten jakiś stożek jest, widzicie? Właśnie takie ananasy tutaj sprzedają i co ważne, węgiel drzewny tej części świata jest bardzo popularny, bo nie wszyscy mają gaz, nie wszyscy mają prąd do gotowania. Przystanek autobusowy i patrzcie, jaka budka jeszcze taka w starym stylu, tylko tutaj już nie telefon, tylko co? Albo jest telefon, tylko trzeba mieć klucz. Jakie fajne budy i kioski. Jeszcze w Polsce da radę taką znaleźć gdzieś na stacjach autobusowych albo PKP gdzieś tam obok. Tutaj kolejny kiosk, patrzcie, no pięknie to wygląda, komu to przeszkadza? No i jesteśmy już na dobrej drodze. Tutaj tak samo są punkty z wymianą pieniędzy. Zaraz podpytam, ile tu kosztuje. Podpytaliśmy Reale. już tam w kilku i tutaj też mówią, że nie, że soli nie wymieniają, jakieś problemy robią z solami. Najmniej chciana waluta tutaj z tych trzech. Nawet kantory tak się nazywają. Tres fronteras, trzy frontera chciałem powiedzieć. Udało nam się w końcu zdobyć informację. Jedna osoba chciała nam wymienić pieniądze, ale dużej różnicy nie było w tym, co my tam wymienialiśmy. Czy dostalibyśmy 2 sole mniej, czy jakieś 2 zł mniej. I na tej ulicy już do samego portu sporo się dzieje, sporo sklepów. Sklepy takie z potrzebami, z ciuchami. Patrzcie, tu nawet pewnie jakieś kurczaki trzymają jak trzeba. Są też linki, jak potrzeba wam właśnie jakąś linkę kupić do hamako, żeby... O, szczotka. Marcin, to chyba dzisiaj musisz wybrać te rzeczy. To na statek. Pani sobie zażyczyła 40 000 za pranie, za tą zimne pranie z pralki, wiecie, jak... 36 zł No, za jeden więc wkład. chyba taniej wyjdzie szczota i proszek do prania. Patrzcie, jesteśmy w Amazonii, to co? Są larwy, one jeszcze żywe. Ludzie czasami to jedzą i takie coś wypływa białe z nich. Marika, skusisz się? Bo ja nie. Nie, dziękuję. Dzięki. Widzieliśmy to gdzieś w Laosie, widzieliśmy. Tak, Es para tak. comerci. I Marika już kupiona. Pan tutaj mówi, że olej właśnie z tych larw jest robiony i już od razu O, masaż Marika ma. Bardzo dobrze. O, dziewczyno, już się nie wypłacisz Jak teraz. to ładnie pachnie, takim trochę miętą. To może i dobre.
Idę sobie drogą i zaglądam tutaj do lodówki i patrzcie, jesteśmy jeszcze w Kolumbii, a już jest tutaj Cusqueña, czyli peruwiańskie piwo. Jak Kolumbia, to i bilard. Sporo ludzi relaksuje się, grają w karty. Oczywiście wszystko tutaj nie jest tak o pietruszkę, tylko grają na siano. Jesteśmy już nad rzeką, ale to jeszcze nie jest Amazonka i ta wyspa, która jest tutaj przed nami, to też jeszcze nie jest Santa Rosa. My musimy kawałek tam wypłynąć i dopiero wypłyniemy na Amazonkę, żeby dotrzeć do Peru. Jakie piękne, a jeszcze bym się przewrócił, jakie piękne kolory tutaj są. Za chwilę będziemy płynąć, tak, tylko my musimy jeszcze kupić bilety do jednej miejscowości w Kolumbii. Także... Lepiej, żebyśmy zrobili to teraz, niż później ma być zamknięte, a słyszeliśmy, że z dnia na dzień to tak, z dnia na dzień na styk, przed wypłynięciem może być ciężko. Czasami miejsc nie ma. Zobaczcie, jakie biuro migracyjne. Jak będziemy wyjeżdżać z Kolumbii, no to tutaj będziemy musieli przyjść po pieczątki. No to taka stara barka po prostu, trochę wciągnięta na ląd. Od spodu tam widzicie sobie z przodu podparta jakimiś belkami. Oczywiście jest też grill, zaraz zobaczę, czy są jakieś niezwykłe rzeczy na tym grillu. Są jakieś ryby, są konkretne ryby. Patrzcie, jaki tutaj dzwonek, ale to ten dzwonek ma, nie wiem, z 7 cm. Jest też mięso, ale nic dziwnego nie widzę. Tutaj coś takiego jest, a to co? Serdo? Cerdo. Świnia, czyli nie ma jakiejś małpy. Tu jest mapa rozrysowana, u góry jest Kolumbia, na dole jest Peru, jest napisane. Mamy nadzieję, że też zobaczymy różowe delfiny. I tak, my jesteśmy tutaj, Leticia, tu jest Brazylia, tu jest Santa Rosa, tutaj zaraz płyniemy i my chcemy popłynąć do Puerto Nariño. Tutaj, tam jest koniec, tam jest granica, się kończy, tam dalej jest już Peru. Chcemy tutaj i zobaczymy, jak wygląda ta miejscowość. Złapaliśmy już tutaj, pan mówi, że do migracyjnego do Peru? Po pieczątki? My mówi, że nie, że tylko na piwo do Peru płyniemy. Teraz pan się śmieje, opowiada tutaj po drodze, że tylko że na piwo jedziemy. Tak. Płyniemy, nie jedziemy. Płyniemy. Ponoć stan rzeki jest bardzo niski i To nawet widać. zresztą widać, jest bardzo nisko i tutaj nie wszystkie łódki wypływają, tylko takie małe. No właśnie, jutro nie wypłyniemy stąd, tylko będziemy musieli się przejść gdzieś tam w tamtą, albo w ogóle przez tą wyspę i wtedy będziemy wsiadać już na innej rzece. A to jest ten migracyjny, patrzcie. To jest taka stara barka, stara łódź tutaj pływała. Nie wiem, co ona tutaj robiła, do czego służyła wcześniej, a teraz jest z tego zrobiony po prostu urząd migracyjny. No ale będziemy się do niego zgłaszać dopiero za kilka dni, a teraz idziemy już na tą łódkę. To też, patrzcie, to wszystko pewnie później jest pod wodą, bo tutaj ładnie sobie trawa rośnie, ta woda aż tam. Myślę, że tutaj to 4-5 metrów to spokojnie ta woda później do góry się podnosi. O, a my już znowu na jakiejś barce. Tutaj nawet się o nas biją, patrzcie, dobrze. No to my tutaj z tym panem rozmawialiśmy. Tak, płyniemy sami, po prostu taką łódką. Kamizelki założone, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i moja droga, wracamy do naszego ukochanego Peru. No Peru to jest tak, zostało w naszych sercach, no i dzisiaj je wspominaliśmy. Choć ta Kolumbia coraz... Oj, Kolumbia dała też dobrze. Oj, na równi teraz bym powiedziała. Patrzcie, jakie niewielkie łódki tutaj pływają. Przed chwilą płynął też ambulans. O, to dopiero staruszek. I teraz wypływamy na grube wody. Zgadnijcie, jaka to rzeka. No, raz, dwa, trzy. Amazonka. Z tej strony po prawej widzicie za tą łódką Kolumbię, też wyspa. A my płyniemy na wyspę Santa Rosa, już w Peru. Od razu widać, że jesteśmy w Peru, bo czerwone kolory tych barek, co stoją. Domków nawet tam dalej widzicie? Też czerwone. Tutaj też widzicie już flagę Peru.
No i moi drodzy, dopływamy powoli. Ekscytacja rośnie z każdym metrem. Te łódki tutaj stoją i tu widać, że ta rzeka jest niska. I też zaraz wam powiemy, dlaczego wiemy, że ta rzeka jest niska. Ale jak pięknie, już te flagi tutaj, te łódeczki mają peruwiańskie. Jest już Peru. Matko, ale tęskniłam. Od razu idziemy na peruwiańskie piwo. Muchas gracias, señor. Adiós, ciao, hasta luego. Wychodzimy już teraz. Pierwszy krok w Peru, moi drodzy, a nawet skok. Woohoo! Jestem w Peru! Pięknie, jak uczucie? Daj mi jeszcze tam wyjść, bo jeszcze jestem na wodzie. Myślę, że powietrze już trochę inne. Dobra, Już idę. jestem trochę zmęczony Kolumbią, więc lekka świeżość. Idę, teraz ja. Teraz Marii, pierwszy krok w Peru. Woo! Piąteczka. Okej, idziemy na górę. A, tak, ciao. A dlaczego wiemy, że rzeka jest nisko? Patrzcie, tutaj widać, że ta woda była. A czemu wiemy? Już wam mówię, bo my tutaj byliśmy rok temu. Półtora. W Santa Rosa byliśmy i płynęliśmy do Brazylii. W drugą stronę byliśmy w Kolumbii. I jak pamiętam, to my wsiadaliśmy na łódkę właśnie tam wysoko, Tak. przy ulicy zaraz, że. Także no tutaj myślę, że z jakieś 5-6 metrów Amazonki to ubyło. I tutaj jest ulica, my dosłownie wchodziliśmy tutaj i gdzieś tutaj wsiadaliśmy już na łódkę. Patrzcie, gdzie ta woda jest. Zresztą widać, jak tutaj odpłynęła po tych właśnie takich Ściekała. spadach. Tak. I tam to w ogóle takie są porobione dziury w tej ziemi. Pewnie dlatego też nie wszystkie barki mogą pływać, jak ta woda jest tak nisko. Dokładnie. Pan od razu nas tutaj woła z tuk-tuka do migracyjnego, a my nie, my po prostu przyjechaliśmy tutaj, przypłynęliśmy na piwo. I czy czymś się różnią te miejscowości na pierwszy rzut oka? Tutaj mi się wydaje, że po stronie peruwiańskiej, właśnie na tej wyspie Santa Rosa, więcej rzeczy jest z drewna zrobionych, takich trochę podwyższonych. Tam zaraz pójdziemy, też zobaczycie, że to wszystko jest tutaj jakby na takim bagnie zrobione. No właśnie, tak. ile wody jeszcze widać, że stoi. Tutaj dojście właśnie na takie drewniane schodki. Zresztą każdy ma tak jakby trochę podbite to na palach i Tak. widać, tam jeszcze zalega woda. Tutaj jest, patrzcie, tutaj jest dom, wchodzicie po schodach i ten dom, taki już typowy dom podłoga jest znowu na falach, jakiś metr do góry. Widać, że deszcze pozalewały trochę tą wyspę i takie deski poukładane, żeby można było chodzić suchą stopą. No to niech się wydarzy ta potomna chwila. Jak się cieszy! Zaraz mi łzy polecą ze szczęścia. Nie no, to piwo tylko, że Peru. Kubeczki mamy, siadamy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że nie będzie to obiad, bo miał być obiad w Peru, a będzie peruwiańskie piwo. Także wasze zdrowie, moi drodzy, po raz trzeci jestem w Peru. Najważniejsze jak w smaku. O matko boska, aż sobie doleję. Ale to jest piękne Ale uczucie. podnieta. Podnieta, dokładnie. Zobaczcie, co tutaj jest w ogóle. Machu Picchu, Cuzquenia. Wspomnienia wróciły. Jacie, jak to jest pięknie. Wasze zdrowie, nasze zdrowie. Peru, choć krótkie, Podczutnie, jak na razie. Matko, aż się wzruszyłam. Och, coś jak oglądaliście te odcinki, to takie uczucie u mnie jest jak W Tajlandii. w Tajlandii, jak wyląduję w Bangkoku albo przekraczam granicę. Matko, to jest nie do opisania. Zdrowie. Pytamy pana, co to jest, bo nas ta butelka zainteresowała. Pan mówi, spróbuj. Patrzę, 13,5% marakuja, więc spróbuję. A mowa o tym, panu tutaj wszedł już z buteleczką, wracał. No taki drink zrobiony już po prostu, 13% marakuj. Si, Prueba. si, prueba, si. Dale, dale. Muy rico. Oj, jak? Dobre, to drink zrobiony po prostu. Vecina. Marakuja, taka dobra w smaku. Maracuja. Bueno sabor. Sí. Grzeje. Gracias. Zapytałem o toaletę, pan mnie días. tutaj na zaplecze przyprowadził. Widać, że tutaj normalne Pero życie się toczy, ludzie mieszkają. también Tam en podejrzewam, las montañas, że o no? dom jest jakiś hamak, telewizor też conozco więc tam así, pewnie oglądają frontera. Netflixa. frontera. Tutaj jest jakiś motocykl i właśnie o kibel zapytałem. I widzę, że toaleta jest taka normalna. I myślałem, że będzie jakaś dziura w ziemi bardziej, ale toaleta, tutaj jest od razu, zobaczcie, prysznic zrobiony, tutaj mają swoje szampony. Zobaczcie na to, my w Europie przez dziesiątki lat nie wpadliśmy na to, żeby nie zakładać tej rolki papieru tu w środek, tylko żeby nawijać papier do końca. Piwo wypite, idziemy teraz pozwiedzać wioskę Santa Rosa. Też całkiem sympatycznie posiedzieliśmy z panem, który powiedział, że mieszka w ogóle z okolic dalekich, nie stąd, gdzieś tam z dżungli samej i że mieszka tutaj od 5 lat i właśnie stawia budynki, które takie, no mijamy z jednej i z drugiej strony, bo widzę, że to miasteczko trochę się teraz rozwija, bo już mamy budynki budowane z cegieł, nie tylko z drewna.
W każdym razie powiedział, że bardzo sympatycznie mu było z nami posiedzieć, pośmiać się, pogadać, no bo że jak inni przyjeżdżają, to tacy są i idą dalej, jakieś tam miny porobił. No i podziękował nam za to spotkanie. Riksze się tutaj zjechały, oglądają mecz, patrzcie. Chłopaki grają w siatę. Po ilu? Raz, dwa, po trzech. Tam z tyłu jakaś chata, też dziewczyny? O, dobre, dobrze, patrzcie, ole piła chodzi. No jest, dobrze, dobrze to wygląda. Tutaj dobrze widać, jak te budynki wyglądają. Wszystkie są na podniesieniu, tak samo tam, patrzcie. Większość, tak jak Marika powiedziała, jest z drewna i zaraz za tym drewnianym tam, patrzcie, ktoś pewnie sobie kupił jakiś plac albo zburzył stary dom i stawia go teraz z cegieł. Zobaczcie, tutaj jest napisane, że lody sprzedają za 3 reale i też w barze było podobnie. Lód, jeśli się nie mylę, to jest Tak. yellow, czyli te A co lód, ja takie powiedziałem? Że... lody takie. lody. A to jest lód moim zdaniem, który się sprzedaje Do po prostu piwa do taki. na przykład piwa. Tak. A co ciekawe też, jak byliśmy w knajpie, no to pan pierwszy co? W jednej, znaczy w knajpie, w sumie w sklepie i w knajpie. Tak, i pan powiedział w jednym i w drugim cenę w realach, nie w solach. I tak później podpytaliśmy tego jednego pana, powiedział, że w sumie to nie wie czemu tak jest, ale każdy się przyzwyczaił, że tutaj w realach mówią ceny. Tutaj widać, że szykują się do kolacji, będą coś grillować. I to kolejna chata, która się tutaj buduje z cegły i też widać, że nówka. Przyjrzyjcie się też tej konstrukcji na dole. Patrzcie, tu jest dom, ktoś mieszka, jest licznik, jest flaga, drzwi, okno, ale patrzcie na te belki, to nawet nie belki, tylko jakieś deski to wszystko podtrzymują. Tam nawet jakiś jest kołek. Tu bym skoczył, ale jest błoto, bo tu jest mokro. Ale patrzcie, no to przecież to długo nie wytrzyma. To jak po jakimś czasie się to zawali. Wychodzimy na jakąś główną drogę przez tą miejscowość w Santa Rosie i patrzcie. Od razu jakiś grill, pani sprzedaje, co my tutaj mamy. Wygląda to na wołowinę. Tutaj też jakieś pewnie napoje. Od razu przy drodze pani sprzedaje jakieś ryby. Podejrzewam, że to z Amazonki. Bliskość tej rzeki sprawia, że tutaj tych ryb jest na pewno sporo. I tutaj też trzeba powiedzieć kilka słów na temat tej wyspy Santa Rosa. I co ciekawe, ta wyspa nie istnieje jakoś długo, jeżeli chodzi o to, jak długo istnieje Peru czy Kolumbia. Ta wyspa istnieje dopiero 55 lat. W 1970 roku powstała podczas jednych z tych pływów Amazonki, gdzie była rzeka bardzo wysoka i nagle od rejonu Peru, gdzie była granica postawiona na środku Amazonii, w najgłębszym jej miejscu, ta wyspa się oddzieliła. Ta rzeka tak akurat popłynęła, tak wylewała, że się zrobiła z tego wyspa, później jak zaczęła opadać woda. Więc nurt jakby tej Amazonki przesuwa się w stronę Peru. I tu jest też problem teraz, bo Kolumbia roszczy sobie prawa do tej wyspy, bo ten najgłębszy poziom Amazonki, gdzie była granica kiedyś, przesunął się już na stronę Peru, czyli po tej stronie drugiej już tej wyspy. Więc gdyby dalej utrzymać te traktaty, że granica jest na najgłębszym miejscu Amazonki, to powinno należeć do Kolumbii. Ale tak nie jest. I nawet w tym roku Peru ogłosiło jakimś tam ustawą w parlamencie, że to jest rejon Kolumbii, nadano im jakieś tam jeszcze statusy ekstra, tylko dlatego, żeby to było tak prawnie już uformowane, że to jest Peru. I co ciekawe jeszcze tutaj, to też trzeba powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że oni tutaj nie mają cmentarza, więc te bliskie relacje tutaj z tymi wszystkimi krajami, Kolumbia i Brazylia, że jakiś bliski im umrze, no to często jest tak, że oni wywożą i chowają go właśnie w tych dwóch krajach, albo w Kolumbii, albo w Brazylii. Ale się świecę, słońce tutaj ładnie teraz świeci. Zobaczcie, jaka jest różnica między zabudową tą, a tą w Letici. W Letici takich domów bardzo już jest mało. Podejrzewam, że też kiedyś były, bo pozostałości widujemy. A tutaj na całej długości. Polna droga, widzicie, patrzcie, tutaj nawet sporo ciuchów się suszy. I tam dalej, wszystkie z drewna domy. Też nie wiem, czy zauważyliście, jak Marcin wam pokazywał, czy w ogóle tutaj prawie przy każdym domu wiszą flagi. Flagi Peru. Tutaj każdy sklepik, tam dalej. Oj. Pero? Pero, perito. Tak, tutaj jest kolejny sklepik, tam dalej sklepik i tak przy każdym wiszą te flagi. Może jakieś święto było, świętowali coś. A zaraz? A tutaj zobaczcie, fryzjer. Proszę bardzo, jak Mari będzie miała jakieś problemy, to i Peru na wyspie Santa Rosa też można do doktora pójść. Problemu, jak widać, nie ma. Ale tak chodzimy po tych ulicach i tak szczerze wam powiem, że tak sobie czytałem trochę o tej miejscowości, że to osada była nazwana. Osada. No i to wygląda jak taka właśnie osada. Tutaj mało jest turystów, którzy przyjeżdżają oglądać to, bo to było po prostu taka osada. Więcej się dzieje właśnie w Brazylii, w Peru, gdzieś ta infrastruktura bardziej poszła do przodu. Co tam, Mari, zobaczyłaś? No właśnie tutaj, że znowu są te budynki takie zmieszane. Zobaczcie, tam mijaliśmy cały czas i w sumie tam dalej też na tych palach, wszystkie drewniane, a tutaj znowu jest taki wybudowany i widać, że on jest dosyć świeży, bo tynk jakby jest składzony, jeszcze nie mają drzwi, tylko te zasłonki. No właśnie, idą w tą stronę. A tam z tyłu znowu same jeszcze Wszystko na palach. Patrzcie na to, kafejka internetowa, chłopaki siedzą, 3 telewizory i nawalają sobie w gry. Co oni tu grają? Jakieś strzelanki oczywiście.
Jesteśmy przy migracyjnym w Peru. Macie nawet napisane Peru, Brazil, Kolumbia. Idziemy zobaczyć, jakie godziny otwarcia, bo w niedalekiej przyszłości nam to się przyda. Zobaczcie, od poniedziałku do niedzieli otwarte cały czas tak samo, od 8 do 17. I tutaj już wiadomo, że jesteśmy w Peru. To jest najlepszy hotel w tym miejscu, jaki znaleźliśmy. Pięknie to wygląda. Patrzcie, jak tutaj jest zrobione Machu Picchu, imitacja. Pięknie to wygląda. Ponoć też jest jakiś basen. Ten hotel jest około roku dopiero czynny. Właśnie my go nie pamiętamy, żeby on tu był. Mają też basen. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda na tej wyspie. Elegancko, 150 zł kosztuje pokój za nockę. Aż z chęcią bym tutaj została. Pan mówi, że Starlink też jest, więc internet powinien być dobry. Tak, to też różnie. No różnie może być, ale ja jestem pod wrażeniem, jak te budynki tutaj wyglądają. Kontrast tamtych budynków właśnie drewnianych, a tutaj teraz tego. To przypomniało mi się trochę, jak byliśmy w Indonezji i też mieliśmy takie dosyć fajne miejsce, właśnie tak w środku, w zaciszu trochę, a obok była ruchliwa ulica, ale tutaj no i te żyrandole i tutaj te domki, te drzwi. Wow, ja się zakochałam w tym miejscu. No Peru, po prostu Peru, ja to od razu czuję. Czuć tu pieniądz, czuć. Nawet hotel się nazywa Machu Picchu Selva, czyli dżungla. Cześć koleżanko, ale jest piękna, patrzcie jakie ma kolory. Czerwony, żółty, niebieski, zielone gdzieś tam na końcówkach. Jaki dziób, ale coś nie mowa dzisiaj z niej, może polskiego nie zna. Oj, O. Ale jest Ucieka. przepiękna. I jeszcze jaki ogon ma długi, patrzcie tu, aż tutaj. Przeszliśmy się trochę i patrzcie, te grille już startują tak w pełni. Pani już tutaj banany, kurczaki, ryby. Co my tu jeszcze mamy? Kalabrasa, jakaś kiełbacha. Tutaj patrzcie jaki dom. Też już w całości rozwalony, nikt nie mieszka. No i pewnie ktoś sprzeda ten teren, albo ktoś sobie tutaj postawi właśnie już inny dom. Marii lizaki dorwała. Wracamy już powoli do portu i może coś tam jeszcze sobie strzelimy w porcie, a jak nie, to będziemy płynąć w stronę Brazylii. ja już bym coś zjadła, więc może Może ten i- obiad, może- obiad. Późny obiad w Peru. W takim razie zobaczcie na tego staruszka. Podejrzewam, że to jest jeden z najstarszych domów na tej wyspie, więc myślę, że jak tutaj się ludzie osiedlali, no to właśnie przy tej głównej ulicy budowali takie domy. Bo on wygląda na bardzo starego. I tutaj też widać, że ta wyspa się rozwija. To wygląda jak na taki, powiedzmy, na taką przychodnię albo taki szpital niewielki, bo to też wygląda jak nowy budynek. Tutaj jest chata, na dole łódeczka. Jak tylko zalewa, no to łódeczka na drugą stronę i można już pływać pomiędzy tymi chatami. A tutaj widzę, że pani rozpaliła już tego grilla i grilluje jakieś mięcho. I co tu mamy? Oczywiście kurczaki, są jakieś ryby. Tutaj też ryby i coś w liście bananowca nawet zawinięte. Wcześniej panowie grali w siatę, a teraz panie też po 3. Ale patrzcie, piła chodzi tak samo. Może nie tak jak u mężczyzn, ale patrzcie, jest, na 3 poszło. Raz, 2 i jest. No widać, że dziewczyny mają pojęcie. Jak ktoś zna hiszpański, to będzie wiedział, co to jest. A jak nie, no to jak myślicie, co to jest? Na wioskach kiedyś w Polsce były podobne mordownie, no. Patrzcie, jak to wygląda. Tu pewnie sporo ludzi wieczorami. Dyskoteka. Tu się otwierają, pewnie jakiś ochroniarz tutaj stoi. Muzyka gra, tu się pewnie piwko leje. Z tej strony ktoś komuś w mordę daje. No patrzcie, jak to wygląda. Kurczę, jak wypisz, wymaluj na polskiej wiosce kiedyś. Wróciliśmy już tą główną drogą do portu. Tam jest port. I tutaj, patrzcie, jest restauracja. Raczej była restauracja. My tu siedzieliśmy właśnie kiedyś, 1,5 roku temu. No i właśnie ja mówię dzisiaj, coś jest tak spokojniej w tej Santa Rosie. Nie wiem, czy mniej turystów, czy o co chodzi? Naprawdę jest spokojnie. Ale wioska, czy ta wyspa w ogóle jako sama w sobie się rozwija. I to bardzo dobrze. Niech się rozwija, bo my lubimy Peru. Wróciliśmy na pożegnalne piwko w to samo miejsce, 2 kubeczki. Strzelimy i płyniemy do Brazylii. Będziemy coś jeść? Tak średnio tutaj z tym jedzeniem, tutaj mało, te grille tam tylko dalej tam jak były. szliśmy to były, a tutaj właśnie coraz mniej. No to naszym obiadem będzie to, a kolację już zjemy w Peru. W Brazylii, kurczę, można się pomylić. Czas opuszczać ziemię naszego ulubionego kraju w sumie w Ameryce Południowej. W sumie na równo już, tak Marika chyba wspomniała z Kolumbią, bo Kolumbia nas bardzo wciągnęła. Ale czas to opuścić i teraz popłynąć do Brazylii. A powiem wam, że tutaj, nie wiem czy ta wilgotność, to po prostu gorąco to słońce dzisiaj dało. Ja cały czas po prostu muszę się wycierać, świecę się, błyszczę, no leje się dzisiaj ze mnie. No, ale tak to już jest. Nie narzekam, bo jest pięknie, jestem w Peru. Wilgotność jest tutaj dość wysoka. Tutaj mamy kolejnego grilla i podpytaliśmy trochę lokalnych. Mówią, że to są serca krowy. Nie jadłem jeszcze, spróbuję. 2 sole to kosztuje taki szaszłyk, 2 złote. Pan też tutaj obok powiedział, że on nie lubi, ale w tym miejscu je. O, chyba O, grill kolega. tu pani. Kolega tam pijany już tu rozrabia.
Nie wiem, to tak musi być bardziej wypieczone, więc o. Lepiej wypiekę to bardziej, żeby mi się coś nie stało czasami. Marcin wlewa jeszcze pikantny sos. Czekamy tutaj, zobaczcie, ziemniaczki są. Tu jeszcze, Ziemniaczki, sosiki i chyba to jest juka. Juka. ale to jest, mi się wydaje, że to już nie chyba juka. Juka była z tamtej strony, a to Myślisz? jest, mi się wydaje, że to jest z mąki. A, A widzisz, juka. juka. Juka Aha. z... Czyli jak jednak to- juka. Molida, tutaj mielona mama juka, pozdrawiam. suszona i... Mhm. Juka. Oni tutaj dzisiaj pani przy śniadaniu powiedziała nam, że właśnie na tych 3 granicach oni używają tej juki. Wysuszona juka, w takich zgranulowana, chrupiąca. No i próbuj. Dobra, małpy nie było, piranii nie było, to zjem serce krowy. Bueno, Trochę do wątróbki podobne. Mhm. Aha. Dobre. Pan, który Dobra. nam polecił, też się tu zajada już kolejny, je? Juka do tego. Aha. Chcesz spróbować? O nie, ja dziękuję. Ale chyba. tak jak mięso smakuje. W ogóle nie wiem, jak miałoby serce smakować, ale nie smakuje jak serce. Miał być obiad w Peru i jest obiad w Peru. Nie możecie mi teraz tego zarzucić. ¿y le gustó? Zbieramy się teraz i też fajnie, bo płacimy w realach w sumie teraz za wyjazd stąd. Tutaj w ogóle ceny podają w realach i tam jak jedna pani też mówimy, a ile w solach, a pani tak nie bardzo chciała sole, nie wiemy dlaczego. Tak. Nie wiem, czy mało wymienialne te sole tutaj u nich na tej wyspie. Ale piękny, Piękny nam się zachód słońca robi, akurat na łódce będzie romantycznie. Woo! Po co płacić 90 euro w kanałach w Wenecji, jak można tutaj za 8-9 zł przepłynąć się, może troszeczkę krócej, ale jest, widzicie, jeszcze kilka państw. Zobaczcie, sporo młodych ludzi idzie tutaj na łódkę, więc nie wiem, czy oni mieszkają gdzieś z tamtej strony. Tak też może tutaj być. Jesteśmy już na łajbie, ale nie na tej, co trzeba, więc musimy jeszcze przejść tutaj na tą w sumie mniejszą. Trochę tutaj pobujało, Marika się lekko zestresowała. No bo tak blisko ta woda, jesteście tak... ta One są łódka takie, jest że inna- o, patrzcie, Nie ja ruszaj tylko się, się, ja tylko pośladkami ruszam. Tam jest Kolumbia, stamtąd wypływaliśmy, popłynęliśmy tam w lewo, już wiecie, do Peru, a teraz tutaj kawałek dalej płyniemy do Brazylii. No i tam gdzieś jest port. I w Tabatinga też byliśmy 1,5 roku temu i tutaj widzę, że my się zatrzymamy teraz tu, a my wcześniej wpłynęliśmy aż tam na samą górę i tam tylko kawałek deskami przeszliśmy. Brasil! No i to nam się podoba, płacimy po 10 reali, to wychodzi lekko ponad 6 soli, a tam właśnie chcieli nas trochę oszukać. Mówią to samo, że trzeba zapłacić, znaczy tu jest to samo, a tam chcieli więcej reali. Także zaoszczędziliśmy trochę, to właśnie chciałem powiedzieć. Jeszcze się nie cieszymy, że jesteśmy na brazylijskiej ziemi, bo nie jesteśmy, bo jeszcze jesteśmy na wodzie. Tutaj macie nawet cennik taki oficjalny, a tutaj coś będzie płynęło z Brazylii do Peru pewnie, skoro na łódkę, bo do Kolumbii można by było przewieźć samochodem. A my właśnie musimy przejść taką kładką, no i dosłownie tutaj za 10 metrów będziemy na brazylijskiej ziemi. I w tym miejscu kończy się rzeka, czyli nie jesteśmy na brazylijskich wodach, tylko jesteśmy na brazylijskiej ziemi. Cieszy nas podobnie, choć Peru nas bardziej cieszy, tak. 3. kraj odwiedzony dzisiaj. Idziemy w sumie na piwo i kolację w Brazylii. Zobaczcie, my się tam z tyłu za tym budynkiem zatrzymaliśmy, a ja pamiętam, że my dopływaliśmy tutaj, dosłownie weszliśmy gdzieś tutaj i wchodziliśmy właśnie tam na samą górę. Ale patrzcie, ile tam ludzi jest, sporo się dzieje. Jesteśmy już w porcie i zwróćcie uwagę na ilość osób w mieście tutaj, a ilość osób w mieście Santa Rosa. Popatrzcie, tutaj się dzieje, taksówki, tam jakieś grille, jakieś jedzenie, jakiś market i tutaj się dzieje inny świat. Patrzcie, jakieś banany, tu ryby na jakiejś pani, nie wiem, przykrywie sprzedaje. Tutaj też coś popakowane w te worki. Myśleliście, że widzieliście duże banany w supermarkecie? Nie, to są duże banany. Oczywiście to są plantany, ale zobaczcie, jakie są ogromne.
No, Pani się śmieje. I teraz czuć, że jesteśmy w Amazonce. Jak myślicie, co to za zwierzak? Rozpoznajecie po łapkach, po skórze? Pan nie chciał być nagrywany, bo mówi, że to jest nielegalne takiego krokodyla tutaj zabijać. To kosztuje 14 zł, taki kawałek. 20 rieli, czyli pan chce szybko to sprzedać pewnie. Zobaczcie, ile tych ryb tutaj od razu. Wszyscy ryby sprzedają. To jest sztuka, patrzcie, moja ręka razy 3. Zobaczcie, jakie piękne kolory nam się zrobiły. My spadamy z tego marketu, idziemy w stronę granicy teraz. O, patrzcie, o, ryby. Takie coś w ogóle, wyobraźcie sobie, troszeczkę większe ryby były, takie, że jedną już można by było się najeść. 25 reali, czyli około 20 zł. A tam jaki transport z przodu. Ale numer, dobra. Idziemy do granicy, mamy jakieś, Mari, sprawdziłaś, 1,5 kilometra, tak? no 1,7 pokazuje. Tak. Także 20-23 minuty powinniśmy dotrzeć. I tutaj tak wożą, patrzcie, żarełko właśnie na ten market. Właśnie wydaliśmy 100 zł, mamy tutaj pakunek. Nie pokazuj, nie pokazuj. O tym pakunku dowiecie się za kilka dni. Na razie zostaje to w tajemnicy. Jesteśmy już na głównej drodze, a ta droga prowadzi nie gdzie indziej jak do państwa, z którego startowaliśmy, czyli, moi drodzy, Kolumbia! dokładnie. Trafiliśmy też na jakiś market, tu jakieś już malutkie ryby sprzedają. Trzeba by było zjeść z kilka, a tam dalej to już owoce widzę, banany, ananasy. My w tym barze siedzieliśmy 1,5 roku temu. Tu się dziewczyny biły z pół godziny. Trzaskały. Lodem, nie lodem, wszystkim było lane tam. Oj. Powtarzamy jednym? No skoro jesteśmy, to wejdźmy. Mamy! Proszę bardzo. O proszę, jaki serwis. Szklanki nie plastikowe. Wychodzimy już z baru, pani po nas tutaj zabiera butelki. Gracias. Piękna sprawa. Brazylijki i Brazylijczycy, bardzo otwarci ludzie. Tak, deszcz zaczął padać i angielska pogoda, więc postanowiliśmy sobie zakupić drugie piwo. Mari była tam sprawdzić, tam sprzedają dobre frytki, dobre kurczaki, ale wszystko dzisiaj zamknięte. I tam, po tamtej drugiej stronie, my te okolice kojarzymy, tak jak wiecie, my już tutaj byliśmy. No ale dzisiaj kurczaki już zamknięte, frytki nasze ulubione zamknięte. Zostało nam Także- właśnie jedzenie po tamtej stronie, a tam gdzieś właśnie te grille do... O kurna, ale tu Marcin, ślisko, uważaj. matko boska, jeszcze nogę skręcę i tyle będzie z mojej Amazonki. No. Tak, idziemy na tego grilla tam. Okazało się, że pieniędzy nie mamy brazylijskich, musimy dobrać, tamten bank nam nie dał, więc musimy wrócić. Mamy w sumie niedaleko, idziemy do Bradesco, z tego co dobrze pamiętam. No jeszcze jakieś pół kilometra musimy przejść. No, to co to jest? Przejdziemy się. Fajnie, nie jest gorąco, ten deszcz trochę schłodził tą pogodę tutaj w Tak. tej części Amazonii. Ta kobieta po prostu dzisiaj nie odpuści. Postanowiła, że musi się napić caipirinha w Brazylii, więc idziemy zapytać. W tym barze nam karty nie puściło, więc idziemy dalej szukać. No i też nie było tej typowej caipirinhi, która jest robiona z limonek. No wiecie, limonki muszą być tam wyduszone, wyciśnięty ten sok. Pan miał tylko taki typowy sok już przygotowany. No a to chodzi o o tą esencję, żeby tam Tak, było. te limonki muszą po prostu wygniecione, a Tak. oni mieli tylko sok. Nie wiadomo też, czy z limonki, czy po prostu jakiś... Pewnie z limonki, ale nie wiadomo, czy kupny może. Dobra. Marcin, ty dzisiaj Dobra, ja te klapki dzisiaj, kurna, no taki sentyment do klapek z Brazylii. kupimy nowe na No granicy. matko boska, cały czas mi guma spada. Matko. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, ale właśnie kręci bankomat. A jak kręci, to wiecie, co to będzie? Będzie dinero. Money. Nawet światełka są. Ej, Dziękuję. ej, z mojej Ej. karty, proszę bardzo, gdzie Połowa ta dla łapka? mnie. Gdzie ta łapka tutaj? Proszę mi się tu uspokoić, moje dinero. Tyle mamy, 800, Okej, połowa tutaj. 800 rielsów wzięliśmy. Proszę mi się uspokoić tutaj. Moją kieszeń to idzie. Wróciliśmy na nasze ulubione grille, ale gdzie Marika? Bo Marika przyszła tu pierwsza. Nie widzę Mariki, zaraz obczaję. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Brazylijski grill. Kolega tu też chciał się pokazać na filmie, mówi nagraj mnie, dobra, jest. Ja już wybrałem swoją porcję, ten szaszłyk tutaj widzicie, wołowina, kurczak, kiełbasy, kawałek, a Marika się zastanawia nad Dobra, biorę. kurczakiem. Mam. Jest wybrany, a może pazurki Marii jeszcze zdecydujesz się, czy nie? Dziękuję. A, Zastanów się lepiej. O, dobra, Marika już też wzięła sobie kurczaka. Nasze dania podgrzewają się na grillu i czekamy. A tutaj jeszcze takie dodatki można dostać. Tutaj jest ostry sos
To jest albo yuca, albo właśnie to drugie z Brazylii, jest ryż taki i jest chaufa, taki ryż się nazywa chaufa z dodatkiem właśnie jakiejś parówy i też są papas, a my lubimy papas. Najlepiej lubimy papas fritas, a to są papas gotowane. Nasze dodatki już są nałożone, patrzcie. Aha, dobra, pani nam je przyniesie, chciałem wam pokazać. Czyli ryż jest taki, no nawet nie wiem z czym, jest na pewno parówa tutaj jakaś, ale ten ryż z jakimiś jest przyprawami, dodatkami, że on jest taki ciemny i też wygląda na dobrze ugotowany. Marika ma to samo i czekamy na nasze szaszłyki. O, to jest Mariki kurczak. O, pięknie wygląda, smacznego, ja czekam na swoje. Dziękuję. Jest i mój szaszłyk, lekkie problemy, bo ja wybrałem inny, pani dała komuś innemu, ale już mam podobny. 8 zł coś takiego kosztuje. Patrzcie, to jest wołowina. Raz, dwa, trzy. 3 duże kawałki wołowiny, kurczak i kiełbasa. Mari zajada się kurczakiem. Jak kurczak? Lepszy niż wczoraj Oj, rewelacyjny. po stronie kolumbijskiej? Taki idealnie wypieczony i jeszcze wręcz soczysty w środku. Także o wiele lepszy. I tym spełniliśmy nasze marzenie. Zjedliśmy w 3 krajach 3 różne rzeczy. Ale została nam ostatnia rzecz. Wypić piwo w Kolumbii. To jeszcze na to przyjdzie czas. Zaraz tam będziemy. Jak będziecie w Leticji i macie ochotę na barbecue, to nie marnujcie czasu w Leticji, tylko przyjdźcie na stronę brazylijską. Główna droga, tam gdzie jest granica, tutaj dosłownie jest jakiś kilometr i czekajcie. Przyjdźcie na grilla i zamówcie sobie brazylijską wołowinę. Jest rewelacyjna, Brazylia słynie z wołowiny. Pyszna w smaku. Polecam wam właśnie przekroczyć granicę i zjeść w Brazylii. A pieniądze wymienić już wiecie gdzie. Obrigada. Wychodzimy z restauracji. Marii jeszcze powiedziała pani właśnie przez translator, że byliśmy tutaj 1,5 roku temu. 25 zł za nie 2, bo wołowina, kurczak i Marika jeszcze postanowiła, że bierze jednego kurczaka na wynos. 25 zł, a ja jestem full, więc nie wiem kiedy ty, moja droga, to zjesz, ale jak będziesz jadła, to ja cię na pewno będę podjadał. Wiedziałam, że tak będzie, więc dlatego wziąłam tą porcję. Najemy się obydwoje. Czyli została nam ostatnia misja dzisiaj w Kolumbii. Wracamy. Mamy jakiś kilometr do granicy. Deszcz nas złapał, więc postanowiliśmy się schować jeszcze w supermarkecie. Maja ogląda klapki, ja oglądam coś innego. I patrzcie, takie coś. 600 ml. Kosztuje 36. To jest raptem, moi drodzy, 24 zł. 600 ml. Kurczę, ta Brazylia okazuje się, że jest dużo tańsza niż Peru i Kolumbia. I Marii dopięła swego. Pani już ugniata tam limonki, a jak są ugniatane limonki, to znaczy, że będzie co? Caipirinha! Tak, więc bierzemy dwie tuż przed samą granicą. Jak się dobrze przyjrzycie, tam ten czerwony kolor między B a R, to jest już granica. Więc mamy dosłownie minutę. Zobaczymy jak w tym miejscu, bo ostatnio jak braliśmy była taka przeciętna, całkowicie inna niż tą, którą znamy z Rio. No wiecie, w Rio to w ogóle stacja 113, jakbyście byli. Copacabana. Copacabana. I Marii dopięła swego. Pani tam ugniatała przed chwilą limonki. To i już nasza, chciałem powiedzieć kasasza, ale kasasza jest potrzebna do tego, żeby zrobić co? Caipirinha. Caipirinha, tak, więc nasze już są gotowe. Widziałem, pani nalała jeden duży i jeszcze jeden taki mały. To i tak nie jest to samo co w Rio, bo w Rio tam lali tak, że 2 i No i księżyc. w Rio też. W Rio jak próbowaliśmy, on miał całkowicie inny smak niż tutaj te przegranice. No i też co zauważyliśmy, że tutaj jest posmarowane solą dookoła szklanka. W Rio w ogóle ani razu się z tym nie spotkaliśmy. Także całkowicie inaczej ta caipirinha tutaj smakuje. Damy szansę jeszcze w tym miejscu. Ale jak będziecie na Copacabanie, 113 stacja Polecamy. robią najlepsze. Gracias. I są już Obrigada. nasze drinki. Smacznego, nie wiem czy można do tego do caipirini, ale a saludo! Saludo! Marcin, powiedz teraz taką szczerą opinię, jak smakuje ta caipirinha? Kajpi na Copacabanie 10 na 10, bezkonkurencyjna. Tej był dam 6. Nie jest najlepsza, nie jest najgorsza. Lepsza mi się wydaje trochę od tamtej z wczoraj. Tego nie widzieliście. Aczkolwiek też jej coś brakuje. No, trochę za mało mi się wydaje cukru, bo ona musi mieć trochę więcej smaku z cukru. No i też chyba trochę za słaba moim zdaniem jednak. Coś dla mnie też w niej nie gra. No, nie ma porównania do Rio, ale mamy co mamy, wypijemy, Tak. nie zmarnuje się. No dokładnie. Wylać nie wylejemy. Tam była grana Kajpi, tutaj jest grana Brazylia, czyli frontera, czyli granica. Oczywiście na granicy sklepy za kratami. Nie wiemy dlaczego, czy niebezpiecznie, czy co. A my przekraczamy właśnie granicę i dzisiaj domykamy właśnie kółeczko, okrąg, który zrobiliśmy. Wracamy tu dosłownie na stronę Kolumbii. Mijamy właśnie granicę i to, zobaczcie, co tutaj sprzedają w butelkach. Benzyna. Benzyna tutaj jest nielegalna, to pokazywaliśmy wam w ostatnim odcinku, więc kto jeszcze nie oglądał, to wejdźcie, bo tutaj śmieszna sytuacja się dzieje, jeśli policja przyjeżdża właśnie z Brazylii,
no to łapie tych tutaj, a ci tutaj uciekają na stronę Kolumbii, no i nie są już złapani. Tak, i policja kolumbijska ich nie łapie, bo przestępstwo popełniają na stronie brazylijskiej, a policja znowu nie może przekroczyć granicy i chłopaki sobie przechodzą tak za każdym razem, ale ktoś tutaj stoi po prostu i cały czas sprawdza tutaj tą stronę, czy policja nie jedzie, bo patrzyliśmy właśnie, ostatnio tak biegli, że prawie buty pogubili. I jeszcze taki sklep znaleźliśmy, bo u nas z tej strony Kolumbii to tak słabiutko, trochę jakieś tam bary słychać, ale też pusto, więc bierzemy za kratami takie piwo. Mamy tutaj i zaraz dopełnimy naszego wyjazdu. Gracias. Chciałem powiedzieć, że kończymy to Klub Kolumbia, ale Mari mi zapięła właśnie guzik i mówi, że ostatnio mi coś tu dużo wystaje. Nie wiem, podśmiechujki jakieś ma ze mnie. Ale tak, dobra, wracając do tematu, zamykamy nasz temat typu kółeczka Peru, Brazylia, Kolumbia, jedzenie. I tutaj nie macie nam nic do zarzucenia, bo było śniadanie w Kolumbii. Była przekąska, obiad, uznajmy to za obiad, czyli te serca w Peru i Brazylii była kolacja, szaszłyk, a dopinamy to teraz piwem, bo do śniadania oczywiście się nie pije, bo dżentelmeni przed 12 nie piją. Domykamy to wieczorem Klub Kolumbia piwem, także życzcie mi smacznego. Podsumowując dzisiejszy dzień, w Kolumbii wydaliśmy 44 000 peso na 2 obiady, no śniadanie, obiady, na łódkę w jedną stronę i na piwo wieczorem. To jest jakieś 40 zł. W Peru wydaliśmy 10 soli na piwo, później kolejne 8 i do tego doszedł szaszłyk Marcina, te serca wołowe za 2 sole, to jest 20 soli, czyli jakieś 21 zł. I do tego dochodzi jeszcze Brazylia. Przepłynięcie do Brazylii kosztowało nas 20, stronę łódka do Tabatingi, później 26 rieli za piwo w tej naszej knajpie, w której już byliśmy półtora roku temu i do tego jeszcze 38 rieli kolacja, do tego właśnie mamy jedną porcję na wynos, łącznie 84 riele, czyli 56 zł. Czyli łącznie, podsumowując w tych 3 krajach, przekraczając te granice łódką, wydaliśmy dzisiaj 117 zł, dodając jeszcze do tego nocleg za jakieś 83 zł, to jesteśmy około 200 zł dzisiaj. Cały dzień, tyle emocji, tyle radości, jak dawno nie mieliśmy. Aż chcę się wrócić na te 3 granice. Nie wiem jak to się stało, ale zapomniałam o swojej kajpi, to było 20 rieli, czyli jakieś 13 zł. Łącznie oczywiście ten rachunek powiększa się na młode 13 zł, czyli to jest jakieś 130 zł plus nocleg lekko ponad 200 zł w ciągu całego dnia. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za komentowanie i jakbyście chcieli zwiedzić Kolumbię, Brazylię i Peru, to naprawdę polecamy Wam ten kierunek Leticia, Tabatinga, gdziekolwiek polecicie albo przypłyniecie nawet z Iquitos do Santa Rosa, to będą te 3 kierunki odpowiednie dla Was i będziecie mieli coś innego niż Europa. Jak widzicie, cenowo wychodzi to całkiem przystępnie. Nam smakowało, sprawiło dużo radości, no i ten powrót do Peru był dla mnie znowu taki wyjątkowy, jak ten powrót do Bangkoku. Także widzicie, ceny nie różnią się dużo więcej od Tajlandii, tak jak Marika wspomniała, bo wiadomo, mamy tą naszą restaurację, tam jest mega tanio, ale w Tajlandii, żeby zjeść już normalny obiad, trzeba dać 60-70 batów. A tutaj wychodzi to 8 zł, więc podobnie. Więc pakujcie manatki, mandżur i jazda do Brazylii. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, więc jeszcze raz trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Mua! Cześć!